Dzień dobry kochani, witam serdecznie w kolejnym weekendowym vlogu. Jak widzicie, jestem już u siebie, słychać również Lunę. Wróciłyśmy z Julką do UK w środę po godzinie jakoś 10 wieczorem. Udało nam się wracać z koleżanką, która też tutaj mieszka i akurat wracali z dzieciakami tym samym lotem, więc wszystko było się całkiem miło, powiem wam. Co jeszcze? No, jestem w domu. Nagrywam. Dziś będzie normalny vlog dla tych, którzy są tu po raz pierwszy. Tu za mną spaceruje Luna. Natomiast ja mam na imię Karolina i w tych vlogach opowiadam o dzierganiu, projektach ukończonych, zaczętych, zahibernowanych. Jest też bardzo dużo o włóczkach, ponieważ to jest moje dodatkowe hobby. Kupowanie włóczek. Na pewno wiele z Was też je ma. Dobrze, jak wiecie, byłam w Polsce. Odwiedziłam sporo sklepów z włóczkami, odwiedziłam Dagmarę, spotkałam się z Magdą, Dagmara ze Skład Rękodzieła, pracownia Dagmary, Magda z Pamiętnik Dziergany, Ola Taniolka na Instagramie, byłam u Kasi z Między Drutami, byłam u dziewczyn z Lilopi, byłam u Włóczkomaniaczki, ale o tym już Wam troszkę opowiadałam w poprzednim vlogu. Przepraszam Was za okazjonalne pokasływanie i smarkanie, bo jak wspominałam w poprzednim vlogu, załapałam jakieś choróbsko, ale bardziej wydaje mi się, jest to spowodowane suchym powietrzem w Polsce, no suchym, normalnym, ale w porównaniu do angielskiego jest ono suche. I tą różnicą temperatur, chociażby w pociągu 50 stopni, a nagle wychodzimy i wiecie. Ale nieważne. Postaram się wyłączać nasze nagrywanie w momencie, kiedy będą mnie łapały te ataki kaszu. Zacznijmy może od tego, co mam na sobie. To jest sweterek ze wzoru Isabel Kramer. Tire lub Tiri z 2 na końcu. Wykonałam go z włóczki Camel Hair od Lana Gatto. Możecie ją dostać w sklepie Włóczkoteka u Paulinki. Nie pamiętam dokładnie koloru, ale taki konkretny jest jeden, więc na pewno bez problemu znajdziecie. On ma tu na rękawach takie dodatkowe ogrzewacze na ręce, to się chyba tak nazywa we wzorze. One są tutaj podłączone i to akurat zrobiłam z resztek jakiegoś grubszego moherku. Nawet nie wiem co to było, ale tak to wygląda. Tu jak widzicie są też te same motywy ażurkowe co tu i na dole również, ale nie będę się tutaj teraz podnosić. Dobrze, czyli to co mam na sobie mamy już opowiedziane. Prawdopodobnie będzie trochę chaotycznie, bo oczywiście jestem nieprzygotowana. Dzisiaj mamy piątek. Tak, piątek, godzina 11:39 u mnie. Właśnie skończyłam rozpakowywanie walizek. Właściwie walizek może nie do końca. Rozpakowałam ciuchy i zrobiłam pranie już wczoraj, natomiast dzisiaj segregowałam włóczki, więc też troszkę mi to zajęło. Nie będę Wam tutaj wszystkich włóczek znowu pokazywać. Mówiłam o nich w poprzednim vlogu, natomiast dzisiaj pokażę Wam kilka próbeczek. Bodajże chyba mam 3 właśnie z niektórych z tych włóczek, które zamówiłam, które kupiłam. Jezu, jak mi się tu Luna ładnie rozkłada, Wy nie widzicie, ale nie drapaj sweterka, ja wiem, że on fajny. Dobrze, przejdźmy może do projektów ukończonych. No Luna, złazimy. No, jest. Ci, którzy są u mnie regularnie, wiedzą co to jest. To jest Hannah Slipover, z tym, że Hannah Slipover, autorką jest The Knitpur Girl, Sophie bodajże. Wzór jest na taką kamizeleczkę robioną na okrągło, bez rozpinania. Natomiast mamy dodatkowy plik, w którym jest powiedziane, opisane, w jaki sposób możemy ją przekształcić właśnie na kamizelkę taką rozpinaną. Dodatkowo jak tam chyba robić paseczki, opcja z rozpierdakami i bez, ale zaraz do tego dojdziemy. Dokładnie Wam powiem, co u mnie jest zmienione. No po pierwsze, jak widać, to jest właśnie plisa na guziki, czyli jest to kamizeleczka rozpinana. Na dole mam rozpierdaki po 2 stronach. No, chowaj się, buzia. O, z 2 stron są takie rozpierdaczki. Jak widzicie, tu są dość krótkie ściągacze. To jest 1 na 1, żadnych udziwnień.
Podobnie jest wykończenie dekoltu, wykończenie otworów na ręce i plisy. Plisa też jest 1 na 1. Z plisą miałam lekki problem. Musiałam ją najpierw poprawiać, ponieważ, znaczy nie całą, zamykanie, bo zamknęłam zbyt luźno i wydawało mi się to wszystko takie troszkę nie trzymające formy, może powiem tak. Zamykałam wszędzie, nie wszędzie, na dole i przy dekolcie zamykałam metodą rukę cast-off, którą bardzo lubię, ponieważ trzyma ona formę, a jednocześnie jest dość elastyczna. Natomiast tutaj przy, powiedziałabym, rękawkach, ale nie są to rękawy, tu jest takie zwykłe wykończenie standardowe 1 na 1. Też je lubię i często wykorzystuję. Po pierwsze, lubię, jak ono wygląda, lubię ten łańcuszek. Ja wiem, że nie każdy akurat lubi ten efekt, ja bardzo. No i ono jest takie mniej elastyczne, jeśli nie w ogóle nie elastyczne, chociaż w moim wykonaniu trochę tej elastyczności zawsze jest. I podobnie wykańczałam plisy. I teraz tak, tutaj przy samych brzegach tej plisy dodatkowo zrobiłam półsłupki nawijane szydełkiem, samą tą tutaj część z obu stron, ponieważ jakoś tak nierówno mi to wyszło. Było tak jakby bardziej w dół ta plisa schodziła i tu był taki duży ząb. Więc wykończyłam to sobie właśnie półsłupkami nawijanymi, robiąc na lewej stronie, dzięki czemu właśnie na zewnątrz powstaje też taki ala łańcuszek, mam nadzieję, że to będzie widać, który się fajnie zgrywa z tym zamykaniem oczek na brzegu. Także to była jedyna modyfikacja. Tak to wygląda. Rozepnę może guziki trochę, żeby było, że one działają, tak? O, no i się schowały teraz, czekajcie. O, są rozpinane. Powiem Wam, że guzików bałam się bardzo, ponieważ ja mam krzywe oko i nie umiem nic zrobić prosto. Ale nie jest chyba źle, powiem Wam. Nie jest źle, choć jeśli się przyjrzycie, to tu mamy mniejszy odstęp niż wszędzie indziej. Tak właśnie wygląda moja matematyka i obliczanie. Niestety tu mi coś nie wyszło, a nie chciałam zostawiać tutaj tej części takiej bez guzika, bo tu by się tak, wiecie, otwierało, rozchełstało. Także tak, z czego robiłam? Super Soft od Holzgarn w 2 niteczki. Zużyłam mniej więcej 4,5 moteczka, tego 50-gramowego bodajże. No i tyle. Myślałam, że mi zabraknie, nawet chyba Wam mówiłam, a jeszcze mi zostało. Także tak to wygląda. Postaram się jakieś zdjęcia zrobić, jeszcze nie mam żadnych, ale może się uda dzisiaj, żebym mogła do tego filmu je wrzucić. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Ramionka są dość fajne. Jak to wygląda? Je się do samego praktycznie końca trzyma na żyłce lub tam nitce i dopiero dołącza się tutaj te oczka przy obrabianiu otworu na rękawy. Blokowałam w taki sposób, jak sugerują bardziej doświadczone dziewiarki, jak na przykład Zuzia z On Her Needles, czyli gorąca woda, około 70 stopni, płyn do naczyń, wrzuciłam, zostawiłam, poczekałam, aż woda całkowicie wystygnie, wymiętoliłam, woda była koszmarnie brudna, właśnie ten olej, którym jest pokryta włóczka od Holzgarn, się wypłukał. Później płukałam jeszcze bodajże 3 razy w chłodnej już wodzie. Na koniec dodałam jeszcze odrobinę, czego ja dodałam? Eukalanu. Wymierdałam, chwilkę poleżał i już później tylko wykręciłam, wywirowałam, bo ja swoje udziergi zawsze wiruję i rozłożyłam na płasko, nie naciągałam, tylko tak ładnie, wiecie, przejechałam ręką. Tak Wam pokażę, nie jest idealnie, jest dużo takich tak zwanego po angielsku rolling out, ja nie wiem jak to po polsku się nazywa, ale wiecie, kiedy napięcie nitki nie jest idealne, no tutaj to widać, ale powiem Wam, że i tak jestem zadowolona, bo jak na taki udzierk robiony na prawej i lewej, gdzie ja raczej unikam, bo mi się nigdy nie chce, to i tak wygląda to całkiem fajnie. Plus ten kolor jest taki lekko melanżowy, więc te niedociągnięcia jakoś tam giną. Myślę, że spokojnie mogę uznać to za udany udzierk. Jak widzicie, guziczki są w 2 kolorach, akurat takie miałam.
Chciałam zrobić każdy w innym kolorze, tak jak to zrobiła autorka, każdy z innej parafii. Ale powiem wam, nie chciało mi się. U Kasi patrzyłam między drutami na guziki, ale już mi się nie chciało, szczerze mówiąc, wybierać. Bardziej się skupiłam na włóczkach tam. I dzisiaj, tak, dzisiaj rano w domu sprawdziłam, jakie mam w ogóle guziki. Czy mam coś, czy muszę coś gdzieś zamówić. I okazało się, że mam łącznie 10 miałam tych guzików. Tu jest 9. I idealnie udało się zrobić w 2 kolorach, żeby dodać czegoś takiego ciekawszego tej w miarę nudnej kamizelce. Ale jestem bardzo zadowolona, że ją mam. Kto wie, w zależności od pogody może założę ją sobie na targi w Krakowie, ponieważ póki co wszystko się układa i będę na tych targach. Także to jest skończony udzierk. I moi drodzy, pokazałabym wam jeszcze jeden skończony udzierk, a mianowicie I Love Stripes bandana. Tu wam wstawię zdjęcia, ale mój wujek ją porwał. Przepraszam. Mój wujek ją porwał, on uwielbia takie podszyjkowe różne rzeczy, a ta nada mu się idealnie na motor w lecie, bo mimo wiecie, ciepła i tak dalej, on zawsze lubi mieć coś tu na szyi, a to jest jedwab, więc nada się idealnie, kolory mu się strasznie spodobały, więc mówię, dobra, bierz. Skończyłam i oddałam, więc tam jakieś 3 zdjęcia chyba zrobiłam, takie nawet nie na osobie, tylko gdzieś tam leży, więc tyle musi wystarczyć. Oddałam mu również mój szal Sole, czy jakoś tak się nazywa, od Anwencel bodajże. Też już wam go pokazywałam, więc na szczęście wiecie, jak wygląda. On był robiony z kaszmerini od Gabo Wool i tak jak byłam zachwycona tą włóczką na początku, w szczególności w motku, tak po dość może nie nawet intensywnym, ale takim normalnym użytkowaniu zdecydowanie jestem na nie. Nie będę tej włóczki używać, chociaż chciałam na sweter i taki był plan. Jednak nie. Tak brzydko powiem, strasznie się szmaci ta włóczka. Może to jest tylko moje doświadczenie, ale mi akurat to nie odpowiada. W motku to jest absolutne cudo. Przerabiało mi się też bardzo przyjemnie. Jednak ta miękkość, puszystość i ten włos już w trakcie przerabiania troszkę zanikają. Nie całkowicie, ale już się chowają. Po blokowaniu nie wychodzą tak jakby ponownie. To wciąż jest niestety lekko schowane w porównaniu do tego, jak to wygląda w motku, jakie jest odczucie w motku. Jednak wciąż jest to cudownie miękkie i przyjemne, ale właśnie po noszeniu jednak tu nawet nie chodzi o kulkowanie, bo kulkowania jako takiego strasznego tam nie zauważyłam, natomiast właśnie nie umiem tego inaczej nazwać jak zeszmacenie. Po prostu te włoski się jakoś tak skołtuniły, pochowały. No nie. Ciężko mi wam teraz to tak zwizualizować. Nie mam przy sobie tego szala, już go właśnie zostawiłam wujkowi. On ma problemy z karkiem i cały czas nosi jakiś tam albo komin, albo jakiś szalik, nawet po domu, żeby sobie tu ogrzewać. Jemu to pomaga. I nosił taki jakiś polarowy. Mówię, weź, ściągnij to paskudztwo sztuczne, bo to tylko się zapacasz, a ciepła ci tak naprawdę nie daje, weź sobie to owiń. No i jak owinął, tak nie ściągnął. Ja mówię, dobra, to weź sobie to, ja i tak nie będę go nosić, a po domu i tam na pole się nada w sam raz. No także trzeba będzie robić nowe szaliczki i oczywiście właśnie je robię. Także myślę, że przejdziemy gładko do udziergów w trakcie. Skoro 2 szaliczków się pozbyłam, trzeba nadrobić. No to nadrabiam. 2 już były wcześniej zaczęte, już wam je pokazywałam, więc teraz przypomnę. Pierwszy to jest darmowy wzór od Justyny Lorkowskiej. Tu wam napiszę, bo nie pamiętam nazwy. Jest on w tej chwili takiej wielkości. O. Bardzo fajny. Jak widzicie, tutaj się rozszerza z tej strony. Powiększamy z tej strony. Tutaj jest wykończenie właśnie taką ala falbanką z lekkim ażurkiem. Tutaj te farbowanie bardzo ładnie się układa, tu mi się to podoba, w przeciwieństwie do początkowego, chyba z Sophie Scarf robiłam, czy coś na bazie Sophie Scarf i tam jednak te paski wychodziły tak, że mi to nie odpowiadało. Tu jest super, tu wam przybliżę, żebyście mogli zobaczyć te cudowne takie jakby nopeczki, kawałki kolorowe, one są przepiękne. Moteczek już troszkę sfatygowany. Wygląda w ten sposób. I to jest moteczek od Misnicki.
który zakupiłam sobie już jakiś czas temu w Yarn Power. I właśnie Yarn Power. Nie udało mi się wpaść do Yarn Power. Najpierw niezapowiedziana wizyta rodzinki, jak byłam w Polsce, więc nie wypadało zniknąć. Natomiast później się już pochorowałam, no i tyle z tego było. Nie udało mi się również dotrzeć do Wool Loop. Choroba, co zrobić? Ale moi drodzy, nic straconego, ponieważ obie te firmy będą na targach w Krakowie, więc miejmy nadzieję, że tam uda mi się do nich dotrzeć. Także to jest pierwsza z tych takich projektów w trakcie, które już znacie. Natomiast drugi projekt w trakcie, który również znacie, bo Wam pokazywałam, ale początki, teraz już mam zdecydowanie więcej, to jest Fetter coś tam, wzór od Pasquali. Wygląda to teraz tak, więc niewiele tutaj właściwie mogę Wam pokazać, ale czekajcie, trochę jak naciągnę, to może coś tu będzie bardziej widać. To są takie paseczki. 2 odcienie niebieskiego. No i właśnie, niewiele tu mogę Wam pokazać, bo jest to dość krótka żyłka. Jak wiecie, ja raczej na krótkich żyłkach pracuję, ale jest to też taki szal z ciekawą może nie konstrukcją, ale kształtem, że nie idzie on tak typowo jak trójkąt, tylko w pewnym momencie się kończy i tu idzie na prosto. Czyli taki jakby trapez, można powiedzieć, w pewnym sensie. Więc chciałam koniecznie wypróbować, jak mi się to będzie układać. 2 jest genialne, bo ja mam takie pojedyncze moteczki moheru, dużo różnych i dzięki temu można sobie właśnie taki szal sprawić. Tam są 2 wielkości podane, mniejsza i większa. Na mniejszą potrzeba po jednym moteczku moheru. Tam to jest wzór napisany na Mohair Bliss. Ja akurat mam tu premię od Lamany. To jest premia od Lamany i mam to jeszcze jeden nieotwarty, a drugi się robi. I to Sensei. Także w ten sposób wykorzystuję sobie takie pojedyncze moteczki i całkiem fajnie to wychodzi. Myślę, że kolor też mi się podoba, mimo że nie jestem fanem niebieskiego, ale akurat coś takiego wpadającego w granat to już zdecydowanie bardziej. Może któryś z tych udziergów uda mi się skończyć przed targami, więc sobie go ze sobą zabiorę. Dobrze, to jest to. Z takich, których nie widzieliście, już tylko się tutaj ogarnę, to jest pierwszy czarny szaliczek. Niewiele zobaczycie. Przybliżę Wam tutaj. Coś tu widać, mam nadzieję. To jest taki zwykły, standardowy ściągacz. 2x2 bodajże. Tak, 2x2. Dość luźno przerabiane, chociaż są to druty 3,5. I jak widzicie, w tej chwili wygląda to tak. Jest dość wąski, bo to nie jest zblokowane, ale też dużo szerszy nie będzie i też chodziło mi raczej o taki wąski. Chciałam robić Sofii, ale ponieważ wykorzystuję cudowną włóczkę, która wygląda tak, niewiele Wam to pewnie powie teraz, ale jest to Ecopuna Black, to jest włóczka od Amano Yarns, tak mi się wydaje, którą możecie dostać u Paulinki we włóczkotece. Cudowna włóczka, jest niesamowicie mięciutka, to jest 100% alpaki, chyba. W każdym razie nie jest to włóczka farbowana, to jest naturalny kolor tej właśnie wełny. Jest, o Jezu, niesamowicie miękkie, puszyste, delikatne. Dla mnie to jest lepsze od kaszmiru, tyle Wam powiem. I moim marzeniem jest wykonać sobie sweter z tej włóczki. Ona nie jest tania, w 25 gramach ma 60 tam ileś chyba metrów. No i trochę kosztuje, ale powiem Wam, że przyrabia się to cudownie. I na początku rozpoczęłam Sophie Scarf, tą standardową, ale jednak przez to, że to jest garter stitch, nie wydobyło to tak tej cudownej miękkości. Podobnie jest z kaszmirem. Najlepiej prezentują się te włókna jednak na takim standardowym ściegu gładkim. Ja nie chciałam ściegu gładkiego, ale właśnie ten ściągacz też pięknie wydobywa tą miękkość i delikatność, więc to jest to. Jeden motek już skończyłam, więc teraz robię zmniejszania. Myślę, że też niedługo skończę, bo to jest naprawdę, no wiecie, prosty wzór. Ja wykorzystuję sekwencję taką jak w Sophie Scarf, czyli co tam określoną ilość
rzędów zmniejszam, zwiększam, z tym, że robię to i też mam iCord, z tym, że w środku robię sobie właśnie ten ściągacz. I ostatnia już, kochani, obiecuję, chyba ostatnia, to jest chusta, o której później Wam opowiem troszkę więcej, więc teraz nie będę się wdawać w szczegóły. Od Zuzi z On Her Needles, to jest jej wzór, Rodoch Rozet się nazywa i wygląda w tej chwili tak. Tak to się prezentuje. Jak widzicie, ja tu mam takie małe, fajne kwiatuszki. Kto widział poprzedni vlog, ten wie, że zakupiłam sobie u włóczkomaniaczki kilka włóczek, w tym na wypróbowanie włóczkę, to jest chyba Prolana, Alpaka Sokę czy coś takiego. Wróćcie się do poprzedniego filmu, jak gdzieś etykietę w podróży chyba zgubiłam, nie jestem w stanie teraz odnaleźć, ale ją pokazywałam w takim pięknym morskim teal, turkus, zależy jak to nazywacie. Ja to nazywam morskim. Niekoniecznie mój kolor. Ja widzę ten kolor i myślę o Beatce Dziarmadze, ale bardzo jakoś tak do mnie przemówił. Mówię, muszę troszkę wyjść ze swojej strefy komfortu i robienia wszystkiego, szaliczków w szczególności w beżu i brązie, bo swetry i bluzki robię w takich kolorach, więc fajnie byłoby mieć też jakieś szaliczki i chusty właśnie w innych kontrastujących kolorach i ten wydał mi się idealny. Szczególnie, że znalazłam również takie przepiękne cekinki, to są Make It Bloomsien od Rico Design i one świetnie się komponują. Mimo że na pierwszy rzut oka nie wyglądają zbyt podobnie, to jednak ta włóczka, ona nie jest w takim równomiernym kolorze. Tu akurat jak przybliżam, to ona się strasznie wyświetla i robi bardziej niebieskawa. Ona bardziej wchodzi w zieleń i świetnie się to razem komponuje, także ta nitka wiodąca cekinowa praktycznie jest tu niewidoczna, natomiast cekinki świetnie się wybijają. I ja tą chustę, kochani, robię w kalu i teraz nie wiem, przez kogo on jest organizowany. Chyba przez Mikronitkę i przez sklep, którego nie znam. Natomiast Zuza jest tam jako też oczywiście pomocnik i tak dalej. I tak, wiedziałam, że będę chciała do tego kalu dołączyć, bo ten wzór bardzo mi się podobał i wiedziałam, że będę chciała robić. Natomiast nie wiedziałam, z czego, co chcę zrobić z tej włóczki i to się jakoś tak pięknie razem zgrało, że właśnie dołączyłam do kalu i była to okazja, żeby ruszyć tą włóczkę i zacząć sobie dziergać ten piękny szal. I tyle moi drodzy. Oczywiście to nie są moje wszystkie rzeczy na drutach. Mam jeszcze nadal sweterek z kaszmiru od Kit Couture, który powolutku sobie rośnie, tylko że mówię, teraz jak byłam na wakacjach, to go ze sobą nie miałam. Jest jeszcze sweterek od Claudii Cantanilla, Quantanilla, coś takiego. Z tym tutaj ażurkiem po całości, gdzie ja zdecydowałam się robić tylko 2 paski ażuru i dalej już lecę na okrągło, nie robię sobie ażuru, więc on też powolutku powstaje. To są oba projekty bodajże na drutach 3 i 3,5 mm, więc raczej takie długie, ale robią. Oczywiście mnie już korci, żeby narzucić coś innego, w szczególności, że przywiozłam sobie sporo włóczek, które po części już mam na nie pomysły, na niektóre nie mam, ale bardzo je chciałam mieć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale dobra, pokażę Wam jeszcze knitting boxa, którego też sobie zakupiłam. To jest knitting box robiony na zamówienie, ponieważ ten kolor, tutaj kamera tego nie odda, on nie jest dostępny w regularnej sprzedaży. To jest kolor, który został wykorzystany, kolor i materiał, w pierwszym oryginalnym knitting boxie, który nadal jest dostępny w sprzedaży, ale on ma tutaj inny design. I tak samo tutaj jest inaczej. Chyba są na biało te napisy zrobione. Ja chciałam design makarona, ale właśnie w tym kolorze i z tego materiału, z którego powstał oryginalny knitting box. Po pierwsze, kolor bardzo mi się podoba. Widzicie, to jest taki beżyk delikatny, ciepły, natomiast struktura tego jest też inna od tych obecnych knitting boxów. Ja mam mini knitting boxa właśnie z tych nowszej serii takiej. Tam był kolor Pumpkin Spice. Ja właśnie ten kolor mam. Natomiast to jest takie drewniane. Tak wam powiem, takie drewniane, uczcie, taka pulpa.
drewniano-papierowa, takie uczucie, to mi się podoba. Ale dobra, pokażę Wam, co mam w środku. No tu jak wiecie, w knitting boxie są pojemniczek na żyłki. Tutaj mam najczęściej używane rzeczy. O, ciężko będzie tak pokazać, żeby to się nie wysypało. Ale mam tu nożyczki, mam druty Knit Pro Mindfule, te krótkie, bo to są moje ulubione do rękawów i innych takich. Tutaj mam silikonową łapkę do przykręcania drutów, zatyczki. Tu mam ten drewniany taki pierdzielniczek. To jest kluczyk do przykręcania żyłek od Lantern Moona, no i nożyczki. Natomiast w tym sprytnym pojemniczku, to też jest knitting box, tutaj się znajdują moje takie te malutkie, wiecie, te co robi knitting box, czyli ja nie wiem jak to teraz nazwać, wypadło mi z głowy, takie przejściówki, żeby dołączyć je sobie do żyłek z ciałgu, tak by pasowały nam te magnetyczne końcówki od knitting boxa. Ja je sobie wzięłam, bo chcę te końcówki, nie? Chociaż nie będę ich używać, ale one są piękne, ale to nieważne. I mam tutaj też przejściówki, które niedawno wyszły z ciałgu, takie, które z żyłek nieobrotowych robią żyłkę obrotową i one są genialne. Ja tego teraz używam, to jest absolutne cudo. Ja uwielbiam żyłki czerwone od ciałgu, one nie są obrotowe. Mam też ich obrotowe, te srebrne, one są cieńsze, świetne dla osób, które lubią Magic Loopa i ja nie lubię. Ja jednak wolę te czerwone, to są moje absolutnie ukochane żyłki i właśnie z tymi adapterami mogę mieć żyłkę obrotową, chociaż nie jest to konieczne, nie w takich dużych udziergach na przykład. Tutaj nie potrzebuję obrotowej żyłki, natomiast robiąc rękawy na przykład, albo jakieś mniejsze obwody, lepiej mi się pracuje, jak ta żyłka jest obrotowa. Ale dobrze, tu mamy tą pierwszą część, ja to na bank wysypię. Muszę uważać na kota. W drugiej części mam różne, tutaj są zakrętki z Lantern Moona do drutów, tutaj mam jakieś zatyczki, tutaj jakieś jeszcze znaczniki dodatkowe. Takie rzeczy. O, miałam Wam pokazać. Zobaczcie. Zobaczcie, co mój kot robi z moimi znacznikami. Wiecie, niech się wyostrzy. No nie chce się wyostrzyć. O. Mam nadzieję, że to coś widać. O, widzicie? Widzicie? Jak ona mi zepsuła mój znacznik? No, żre paskuda. Wczoraj go znalazłam. Nie zaczepiaj mnie, puść pazur. No puszczaj. Wczoraj znalazłam właśnie ten znacznik pod sofą, jak sprzątałam. Tak to wygląda. Idź mi Luna stąd, idź. No idź tam dalej troszkę, idź. Dobra, to sobie ładnie schowamy. Także to jest to i planuję kupić sobie kolejne knitting boxy, moi drodzy, bo bardzo mi się to podoba, jest super funkcjonalne. To jest świetne, żeby sobie wziąć ze sobą na wyjazd, bo tutaj nawet te normalne druty 13 czy tam 12 cm mi się mieściły, a jak gdzieś wyjeżdżam, to nie biorę całego zestawu, tylko te, z którymi będę pracować, więc genialne. Te małe też są super. Zapomniałam Wam pokazać też inny zakup, który już dość dawno dokonałam tego zakupu. Są to dwie książki, bodajże w grudniu albo w listopadzie je zamawiałam. Pierwsza to są Sekrety kolorów. Książka, którą polecała swego czasu Ania z Dziennik Anny P. Bardzo mi się spodobała. Koniecznie ją chciałam mieć. O, tutaj mamy o kolorach. Ja jeszcze jej nawet nie zaczęłam czytać, ale tutaj jest sporo informacji interesujących. No, ja się nie będę wczytywać, ale z tego co wiem, to są historia danego koloru. Nie wiem, co oznacza, komu pasuje. No taka przyjemna lektura, przynajmniej dla mnie, więc to była jakaś spora promocja wtedy na Empiku, więc sobie to zamówiłam. Natomiast kolejną książką jest Ponadczasowe i to jest książka, którą chyba polecała, przynajmniej wtedy, kiedy ja o niej się dowiedziałam, chyba Basia Kwater na swoim kanale. I tu już oczywiście, tu już sobie czytam. I to jest świetna książka.
przykładową stronę pokażę. No jest tu masa rzeczy. Rodzaje sukienek, białe koszule, t-shirt, martensy, takie właśnie ikonowe ubrania, buty, dodatki, bo jest też o musze męskiej. Świetna, świetna książka, bardzo przyjemnie mi się ją czyta, ma fajne zdjęcia. No póki co rewelacja. Krynolina, świetne rzeczy, naprawdę. Naprawdę ciekawe, pilotka, bomberka. Super, super książka, polecam, jeśli Was takie rzeczy interesują. Dobra. Dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy. Ja oczywiście robiłam też kolejne zamówienie z Yarn Atelier. Zresztą odezwali się do mnie, jak wrzuciłam coś na Instagramie odnośnie zakupów u nich i obejrzeli też mojego vloga, w którym Wam pokazywałam właśnie i mówiłam o tych metkach i tak dalej. I napisali do mnie, że bardzo dziękują, że pokazałam ich produkty i że wysłuchali i że teraz będą te metki w inny sposób dołączać. Zobaczymy, jak przyjdzie paczka, jak to faktycznie teraz będzie wyglądać. Ja tam sobie takie cieniutkie na kąsach zamówiłam. Wszystko raczej z planem, żeby dodać do istniejących moich włóczek. Więc myślę, że dzisiaj albo jutro powinna przyjść ta paczka. Zamówiłam też sobie Make It Persian, nie Make It Bloomsien, tylko Make It Persian, również od Rico Design. To są takie nowe niteczki, takie jak właśnie te z malutkimi cekienkami, ale są tam malutkie, nie owalne, tylko walcowate takie koraliki. I ja początkowo zamówiłam je sobie w kokonkach razem z kilkoma innymi rzeczami, ale później się zorientowałam, że przecież jest przerwa świąteczna i na pewno mi ta paczka nie dojdzie, więc zamówienie anulowałam. Ale tak bardzo chciałam te perełki, bo też już mam na nie tak jakby pomysł, że zamówiłam sobie osobno tutaj w UK. I tyle. Potrzebuję jeszcze żyłek do ciałgu, ale wstrzymuję się, bo może ktoś będzie miał na targach w Polsce, więc w Krakowie, więc może tam bym sobie kupiła. I odezwała się też do mnie nowa firma, o której istnieniu nie miałam pojęcia. To jest firma z UK, Hobby Lobby czy jakoś tak. I Polka do mnie napisała, nie pamiętam imienia w tej chwili, ale sobie przypomnę, jak przyjdzie paczka. Zapytała, czy chciałabym na przykład współpraca, czy nie współpraca. Ciężko powiedzieć, czy to będzie współpraca, ale zaproponowała, że chcieliby wysłać mi próbki swoich włóczek. Nie pamiętam teraz nazwy tej konkretnej firmy, tych włóczek, ale zaproponowała właśnie mi pani, że chcieliby wysłać mi próbki włóczek, a w zamian jedynie oczekują, żebym pokazała właśnie co dostałam i tak dalej, opowiedziała może coś o tym. No, także, a co będzie dalej, zobaczymy. Także kiedy będzie ta paczka i co tam będzie, nie wiem, to już kompletnie niespodzianka. Ja patrzyłam na stronie, są tam niektóre włóczki z naprawdę świetnym składem, naturalnym, fajnym, ale jest też sporo akrylu, poliakrylu i tym podobnych. Także zobaczymy, co akurat dostanę w paczce. Jeżeli znają mój profil, no bo tak mnie w końcu znaleźli, to raczej wiedzą, że głównie trzymam się włóczek naturalnych, ale zobaczymy. Dobrze, ja teraz pójdę się porządnie wysmarkać i wykaszleć i wrócę do Was z próbeczkami i z polecajką wzorową, jak zawsze. Także do zobaczenia już za chwilkę. Jesteśmy, wracamy do naszego vloga i włóczek i ich próbek. Zacznijmy może od Ilopi. Też Wam pokazywałam ten moteczek. To jest moteczek, który nakręciła dla mnie Irenka. Na poczekaniu. Ja zobaczyłam nopeczki. To było pierwsze, co zobaczyłam, a później Irenka pomogła mi dobrać do tego niteczkę, która byłaby jak najbardziej zbliżona kolorem. Tak akurat się trafiło, że taka niteczka to była bawełna i tutaj jest 50% recycle cotton i 50% cotton. No i do tego ta niteczka właśnie nopkowa. To jest kolor beige tej nitki podstawowej i jak widzicie nopki też są bardzo, bardzo podobne, jeśli chodzi o nitkę prowadzącą, a kolory, tutaj mi się strasznie wyświetla, jak tak przybliżam, tak z daleka bardziej ten kolor widać. Tu są lekko takie jasno-żółte, troszkę pomarańczowych, białe, bardzo, bardzo ładne moteczki, nopeczki.
I ja sobie zrobiłam oczywiście próbkę. Próbka wygląda tak. O, tutaj może lepiej będziecie widzieć właśnie, jak te nopki wyglądają. Są bardzo delikatne i ja robiłam to na 2 rozmiarach drutów. Tutaj są 4 mm, tutaj 3,5. Te 3,5 wyglądają tak fajniej, bardziej są równe, zbite, chociaż z drugiej strony te też mi się podobają, bo to już jest taka typowo właśnie luźna letnia dzianina. Ja najprawdopodobniej będę z tego robić April Tea, tylko właśnie w formie wersji takiej letniej. April Tea znacie, pokazywałam ją, tam było połączenie Tides, czy Tide, czy Tides, Tides chyba, od Holzgarna z Elbą, czyli z moherem alpaką od Mayflower. Tutaj natomiast będzie wersja taka w sam raz na lato, wiosnę, bo jest to bawełna i właśnie jakbym wykorzystała większe druty, to już w ogóle byłby to taki bardzo, bardzo przewiewny udzierk. Tutaj natomiast troszkę lepiej ta dzianina wygląda. Jeszcze muszę sobie przeliczyć oczka i zobaczyć, czy to w ogóle się nada. Ewentualnie mogę sobie po prostu większy rozmiar zrobić od tego, który robiłam poprzednio i myślę, że to by załatwiło sprawę. Jak widzicie, to jest bardzo delikatna, przewiewna dzianina, miła w dotyku, lekko szorstka, a może nie szorstka, to jest źle powiedziane, sucha. Tak bym to nazwała. O. Ale naprawdę, naprawdę podoba mi się to, co z tego wyszło. Więc myślę, że to też niedługo już wskoczy na druty. Ja mam tyle rzeczy, które chcę, żeby wskoczyły na druty, że coś, co nie było bardzo planowane, ale jak zobaczyłam na żywo w sklepie między drutami, no chciałam mieć. I to jest włóczka Puno od Pasquali. To jest, moi drodzy, organiczna bawełna z alpaką. I tu mamy 70% bawełny i 30% alpaki. W moteczku 50-gramowych jest 200 metrów, czyli to jest takie standardowe fingering. Kolorek wygląda tak. Z przetarciami, lekko melanżowy, bardzo, bardzo ładny. I akurat ten kolor i drugi były lub jeszcze są, musicie sobie sprawdzić, między drutami na promocji, ponieważ to były 2 kolory, które były kolorami takimi jakby próbnymi u Pasquali, jednak okazały się zbyt zbliżone do już istniejących, więc firma się nie tyle z nich wycofała, co postanowiła już ich nie kontynuować. No i taka ilość, jaka została na sklepach, jest przeceniona. Chyba 32 zł kosztował moteczek. Wersja niefarbowana kosztuje chyba 30, natomiast te już z normalnej palety kosztują 40 zł za motek. Myślę, że cena jest bardzo przystępna, włóczka jest fajna. Mi akurat ten kolorek się bardzo spodobał. Ten drugi z przecenionych był bardziej taki w szarość wpadający, natomiast ten spodobał mi się zdecydowanie bardziej. I próbeczka, kochani, zaraz Wam powiem, jakie tu są 2,75. Na pewno nie robiłam na 2,75, robiłam na 3 i na 3,5. Tak wygląda próbeczka. W ten sposób. Już Wam powiem. Tak, z tej strony jest 3,5, tu mamy 3. No ja wiem, obie mi się podobają. Nie ma tu jakiejś diametralnej różnicy. Włóczka jest lejąca, delikatna, przyjemna i podobnie jak ta, to nie jest szorstkość, to jest taka bardziej suchość. Tak mogę to nazwać, ale czuć, że będzie to dzianina przewiewna i mimo tej alpaki jest naprawdę taka letnia. No letnia, a na pewno już wiosenna, to na 100%, więc z tego też będzie coś powstawać. Nie wiem jeszcze co, może z tego powstanie April Tea. Kto wie. Na pewno April Tea powstanie, bo strasznie mi się podoba ten wzór, bardzo mi się podoba to, jak to na mnie leży i jak to jest wygodne, więc na pewno powstanie co najmniej jeszcze 1 sztuka, a podejrzewam, że i więcej. Tylko że bardzo też chciałam ją zrobić w jasnym kolorze, tak jak pokazuje właśnie projektantka. I na przykład mam jedwabek od Juleczkowni, z tym, że z czymś bym go połączyła, może z jakimś cieniutkim merino albo kaszmirem, które do mnie idą właśnie. Mam też i to kinu, pokazywałam Wam w poprzednim vlogu z między drutami, który też by się nadawał, także tu jeszcze nie wiem, no myślę, że powstanie kilka wersji, no z tego też na bank coś powstanie, no bo to jest rewelacja bez 2 zdań.
I jeszcze dodatkowo w promocji trafiłam, więc super. No i ostatnia, która wiedziałam, że zakupię. Czekałam, aż pojadę do Polski, żebym mogła sobie zamówić dostawę właśnie tam. Włóczkoteka, czyli jeden z moich ulubionych sklepów ostatnio. Naprawdę świetne włóczki tam Paulinka sprowadza. Zresztą jest przesympatyczną osobą. A wiecie, że ja trzymam się sklepów, gdzie obsługa jest na poziomie, jest miła, jest sympatyczna, bo tak mam. Choćby nie wiem, jak cudowne były włóczki w innym sklepie, ale nie odpowiada mi obsługa, to nie będę tam kupować. No, każdy ma jakieś swoje dziwadła. Ja akurat mam takie. Dobra, ale jest to włóczka BC Garn Hamilton Tweed 1, bo jest jeszcze druga opcja, taka grubsza, ale u Paulinki chyba jest tylko ta jedynka. Kolor skradł moje serce. Jak go zobaczyłam, wiedziałam, że on będzie mój. Są nopki tweedowe, rude, białe i chyba ciemnobrązowe też gdzieś są. Tak, też. Jest przepiękny. Przepiękny jest ten kolor. Jestem absolutnie zakochana. Ale przejdźmy do konkretów. Tu mamy 90% wełny i 10% wiskozy. Wiskoza to są najprawdopodobniej właśnie te tweedziki. Kolor to jest 19, gdybyście chcieli. I teraz długość. 100 metrów w 50 gramach, czyli takie mocne decay. Niektórzy uważają to za worsted. Druty 4,5 i 5 mm i tutaj próbkę mówią 18 oczek na 22 rzędy. Tak to wygląda. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ta włóczka i oczywiście mamy tu próbeczkę. Próbeczkę robiłam, kochani, chyba na 4,5. Jestem niemalże pewna, tak, na 4,5 robiłam. Wygląda ona tak. Piękne, piękne, to jest absolutnie cudowne i mimo, że mamy już praktycznie wiosnę, ja strasznie chcę już coś z tego wydziergać. Jak wiecie, ja niespecjalnie jestem za udziergami letnimi. Fajne są, podobają mi się, ale jednak ja w tym nie chodzę. Natomiast swetry uwielbiam. Jednak myślę, że właśnie na ten sezon letni będę sobie dziergać po prostu lżejsze sweterki, jakieś tam fingeringi i tym podobne rzeczy. To oczywiście się jeszcze okaże i myślę, że będę też dziergać nadal swetry, bo pomimo, że jest ciepło i w lecie będą te upały, to tutaj czasami bywa chłodno. I myślę, że nie będzie mi przeszkadzać dzierganie z takich włóczek, a jak przyjdzie sezon zimowy, to będę miała gotowe swetry. Tu też nie sprawdzałam jeszcze ilości oczek, ale dzianina ta akurat na 4,5 jak najbardziej mi odpowiada. Nie jest zbyt zbita, czego nie lubię. Ja lubię luźne dzianiny. I taka właśnie tu powstaje. Jest absolutnie cudowna, bardzo Wam polecam, przyjemna w dotyku. Super, naprawdę super. Także tyle, jeśli chodzi o próbeczki, które mam dla Was dzisiaj. Coś jeszcze Wam miałam powiedzieć, ale oczywiście wyskoczyło mi z głowy. Ja mam sklerozę, ja mam postępującą, a wręcz galopującą sklerozę. Więc przejdźmy może do wzorów. Przejdźmy do wzorów, pomijmy temat mojej niepamięci. I tak jak Wam obiecałam, wspomnę najpierw o rodochrozycie, czyli szalu, uście, bardziej szalu lub szaliczek. Jakby ktoś chciał zwęzić i zrobić taki króciutki, to może być i szaliczek. Zuzanna Pabin, czyli znana Wam jako On Her Needles, tutaj na YouTubie, a i także na Instagramie. Co my tu mamy? Sugerowane włóczki to na przykład Rosarios 4 Balada, Rosarios 4 Jak, Sesja Scotland 2 i Juleczkownia Jarn Mgiełka. I tu jest fingering plus lace, tak aby powstało nam decay. 21 oczek na 28 rzędów. Ja się przyznam bez bicia, ja tu próbki nie robiłam, bo ja korzystam z innej włóczki, nie dodaję tu moheru, dodaję w pewnym sensie lace, powiedzmy, te cekiny, ale one praktycznie nie zmieniają próbki. I tutaj mamy tak, wzór jest dostępny za 20 zł. My mieliśmy 15% zniżkę na wszystkie wzory z Uzi. Ja kupiłam sobie zarówno ten, jak i wzór na ocieplacze na nogi, który też bardzo mi się podoba. I teraz tak, to jest taki szal teksturalny. Mamy tam oczka lewe i prawe. W taki sposób pomieszane, że właśnie powstają nam takie diagonalne, chyba diagonalne, może ja nie powinnam używać matematycznych terminów, bo ja w ogóle ich nie znam. No.
Mamy też 2 rozmiary, węższy i szerszy, ale myślę, że i tutaj można by pokombinować po swojemu, jeżeli załapiemy rytm. Ja jeszcze go nie załapałam, a już doszłam do momentu, gdzie dziergam na prosto bez rozszerzania. Ale tutaj mamy 18 lub 30 centymetrów. To są oczywiście podane szerokości, biorąc pod uwagę, że wchodzimy ładnie w próbeczkę. I mamy 4 długości: 100, 120, 150 i 200 centymetrów. We wzorze macie pięknie napisaną ilość zużycia włóczki, ile nam schodzi na powtórzenie i tak dalej, więc świetnie dopracowany wzór, naprawdę. Druty to 4 i tak, 4 mm, jeśli pracujemy na włóczce fingering plus lace, a 4,5 na sportweight. Natomiast ja robię na drutach 3,5, bo tak mi się podoba. Ja chcę, żeby ten szal był właśnie bardziej szaliczkiem, czyli dość takim węższym i na pewno będzie on dość krótki. Myślę, że maksymalnie, żeby go tak podwójnie zawinąć, nie więcej, bo w takich się czuję jednak najlepiej. Nie muszę też tutaj ważyć sobie włóczki, ani nic takiego, bo spokojnie mi starczy. Tutaj mam chyba 100 gramów, także z 400 metrów tu jest na pewno. Co dalej? No tyle. Bardzo fajnie wygląda ten wzór, przyjemnie się go dzierga, choć mówię, ja jeszcze nie załapałam rytmu, ale z drugiej strony zaczęłam wczoraj dość późnym wieczorem, więc to może też być powód. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło dalej. Na pewno dzierga się to przyjemnie, tylko w moim wypadku ja na razie cały czas muszę patrzeć we wzór. Czy to się zmieni? Nie wiem, ale nawet jeśli nie, to są tam i opisy słowne dla tych, co lubią jednak z opisu, są i schematy, więc dla każdego znajdzie się coś odpowiedniego. Kochani, kolejny wzór to jest sweter. I tak, ja wiem, że idzie wiosna, ale ja Was tu będę męczyć swetrami cały rok, bo ja je po prostu lubię. I tak, Cumbersand Sweater od Cheryl Machtari. I co my tutaj mamy, kochani? Tutaj mamy sweterek z takimi, nie wiem, czy ja dobrze powiem, że to są warkocze, bo to nie są warkocze, to tak jakby niedokończone warkocze. Tutaj na zdjęciu na pewno będziecie widzieć. Wygląda to super, naprawdę mi się podoba. Jest na pewno oversize'owy z tego, co tutaj widzę na zdjęciach. Mamy włóczki sugerowane Isaiah Yarn Tweed i Isaiah Yarn Mohair. 2 razem. Próbka 17 oczek na 10 cm drutami 5 mm stockinette stitch, czyli ścieg gładki. Uwielbiam, jak we wzorach są podane próbki na ściegu gładkim, bo mi się nigdy nie chce robić wzorowego takiego. Więc tu podejrzewam, tak, dlatego mnie zainteresował ten wzór, ten konkretny wzór na sweter, ponieważ jest tu właśnie robione na drutach grubych. Jest otwarty taki open work, znaczy nie open work, to jest bardziej jako ażur. Te oczka są takie luźne, niezbite. Ja to bardzo lubię, a tu jest ten sweter właśnie w taki sposób zaprojektowany, co bardzo mi odpowiada. Mamy rozmiary od 1 do 6. Angielski, duński, niemiecki, norweski i szwedzki. Takie języki są dostępne. I teraz tak. Mamy tu właśnie opisane, że jest bardzo prosta tekstura z takich prostych kabelków, czyli warkoczy. I co my tu jeszcze mamy? Robimy od góry do dołu. Najpierw neck, czyli no ta ala stójka taka, tak? Bo tu jest taka nie golf, ale taki półgolfik jakby. I tutaj jest napisane, że jest to klasyczny rib stitch, czyli chyba 1 na 1. Dalej lecimy w dół. Dodajemy rzędy skrócone i powiększamy na każdym ramieniu, tak aby to ładnie wyszejpować. No nie, takiego słowa nie mogę użyć. No dobra, żeby ładnie nam się tutaj ramionka układały, tak to nazwijmy. Osobno robimy przód i tył. Następnie łączymy i dalej lecimy w okrążeniach. Rękawki standardowo podbieramy oczka i robimy w rzędach. Rozmiary, nie w rzędach, w okrążeniach. Rozmiary 4, 5 i 6 mają zmniejszenia na rękawach.
Czyli wydaje mi się, że w takim razie rozmiary od 1 do 3 zmniejszeń na rękawach nie mają. Tak by z tego wychodziło, co mi nie przeszkadza. I teraz tak. Szerokość ukończonego udziergu to od 122,5 do 199 cm, czyli jest to sweter zdecydowanie oversize'owy, bo najmniejszy rozmiar ma właśnie 122 cm, więc jest to dość szeroki sweter, idealny dla mnie. No i tyle, kochani. Właściwie tyle. Jeśli chodzi o włóczkę, to ten Tweed by Isaiah ma 400 metrów w 100 gramach, więc bardzo łatwo można go zastąpić. I moher 25 gram, 212 metrów, też standard. Myślę, że można tutaj pokombinować z włóczkami i użyć naprawdę tego, czego byśmy chcieli i co na przykład mamy już w zapasach. Więc zdecydowanie dla mnie, a takich połączeń włóczek mam na pęczki, więc tak, to może być jeden z kolejnych udziergów. Boże, ta kolejka rośnie, a czas stoi w miejscu. Także to jest to Campbell Sand Sweater. Zwrócił bardzo moją uwagę i jest w kolejce dość wysoko, powiem Wam. Kolejny, taki bardziej już przejściowy, myślę, Moonway Blouse od Natalia Ledwanowa. I tu mamy i to Sensei i to Carey jako włóczki sugerowane, używane razem. Mamy 21 oczek na drutach 4 mm, rozmiary od XS do XXL, języki angielski, francuski i niemiecki. Zobaczmy, co tutaj pisze. To jest bluzeczka z dekoltem w serek, winek. Body i rękawy są robione w okrążeniach. I jest tu napisane, że łatwo można sobie to zmienić na dzierganie w rzędach, jakby ktoś wolał. True to size fit, czyli dopasowanie true to size, czyli takie jakby odpowiednie do podanych rozmiarów, a rozmiary mamy od XS do XXL. I teraz tak. Tak, tu są podane wymiary ukończonego udziergu, czyli na przykład chodzi tutaj o wymiary w najszerszym miejscu klatki piersiowej, czyli jeśli chodzi o kobiety, będzie to biust. Najczęściej, nie zawsze, ale jednak. XS 86 cm, S 94, M 99, L 110, XL 114, XXL 123. Nie ma tu o żadnym pozytywnym lub negatywnym luzie, ale z tego co widzę, to jest raczej tak. Zdjęcia są i z takim sporym luzem i z mniejszym, więc chyba można to sobie bardziej dopasować, co nam się podoba. Ja tak jak patrzę na rozmiary, szłabym albo w M, albo w L. M byłby taki bardziej dopasowany, nadal bym miała pozytywny luz tutaj w biuście. L mogło być za duże, ale zobaczymy. I tak, i to Carey to jest 100% kaszmir, 25 gram, 175 metrów, a i to Sensei ma 240 metrów w 20 gramach. I to są dwie włóczki właśnie sugerowane, które są trzymane razem. 21 oczek to już mówiłam. No i tyle o tym wzorze. Myślę, że jest dość ciekawy. Ja z tym kaszmirem nie wiem. Ja bym pewnie kombinowała z jakąś inną włóczką. Najlepiej taką, którą mam w zbiorach. A trochę jej mam. Chociaż kto wie, jakiś tam kaszmir też do mnie idzie właśnie na połączenie z czymś, więc mogłabym go dodać, ale to zobaczymy, jak przyjdzie mi paczucha, co tam jest właściwie. Albo mogłabym też tu dodać te koraliki, które również do mnie idą. Pomysłów, kochani, jest masa. Na czym się jednak będę skupiać teraz, to właśnie wykończenie tych chust, szaliczków, które robię. Myślę, że ten od Justyny Lorkowskiej wezmę sobie też w podróż, więc na razie nie będę go ruszać, ponieważ ja tam sobie wymiennie wsadzam druty drewniane z Nitpro, jakieś stare, których mi nie szkoda, jakby chcieli mi zabrać na lotnisku, a później wymieniam sobie na metalowe, chociaż na tą podróż do Krakowa, na Yarnfest nie będę nawet wymieniać, tylko po prostu wezmę sobie w ten sposób z tymi drewnianymi drutami, tak żeby sobie przysiąść i podziergać czasem. Więc tą sobie zostawię. Myślę, że dzisiaj uda się skończyć. Jak się przysiądę, jak nie dzisiaj, to na pewno do końca tygodnia, tą czarną z Ekopuna.
Rodochrozyt też oczywiście będzie leciał, no i tutaj ten moherowy, więc będę je robiła na raz. I tak, chciałabym zacząć coś nowego, wiecie jak to ze mną, ja uwielbiam narzucać nowe projekty na druty, ale cały czas mam z tyłu głowy, że tam na mnie czeka jeszcze ten sweterek z kaszmiru stuprocentowego, który robię na trójkach i ten drugi sweterek na 3,5 i to są naprawdę fajne udziergi i one by się na teraz idealnie nadały, więc bardzo, bardzo się powstrzymuję, żeby czegoś nie narzucić. Ale, co mogę zrobić, to mogę sobie poprzeglądać wzory, pomyśleć, co ja chcę robić, porobić sobie dodatkowo jakieś próbki jeszcze, takich połączeń, o których myślę, i to Wam ewentualnie pokażę w następnym vlogu, chociaż to jeszcze zobaczymy, bo ja będę lecieć do Krakowa w piątek wieczorem. Lądować jakoś powinnam o 11 w nocy, planowo. Więc tak, jak my to zrobimy? Może uda mi się coś nagrać Wam w czwartek po pracy, jak jeszcze będzie jasno. Na pewno postaram się wtedy też Wam coś ponagrywać, jak będę w Krakowie, chociażby tak do Was coś zagadać i tak dalej, żeby później to jakoś sklecić, bo wracam w sobotę wieczorem i na pewno w niedzielę nie będzie mi się chciało nic nagrywać, a to nie jest tylko nagrywanie, bo ja to jeszcze muszę później złożyć i wrzucić na YouTube'a, więc to jednak zajmuje czas, więc prawdopodobnie podaruję sobie tą opcję. I spróbuję jakoś posklecać coś w czwartek, trochę właśnie na tych targach, więc zobaczymy. Na pewno będzie też troszkę inaczej ten kolejny vlog wyglądał. No ale cóż, tak akurat wyszło, że te wyjazdy się tak trochę na siebie nakładają. Dobra, na dzisiaj, kochani, to już wszystko. Ja idę szykować jakiś lunch. No i tyle. Tyle. Kod zniżkowy do kokonków. Tangled by K 5% zniżki na całe zakupy, nie wliczając w to oczywiście istniejących promocji. Na dole też chyba będzie kodzik do Babylon Letter, jakbyście mieli ochotę zrobić sobie samodzielnie torebkę lub coś innego z ich oferty. Tam jest chyba 10% i to jest dodatkowe 10%, więc nawet jeśli jest jakaś zniżka już na sklepie, na przykład jakieś promocyjne takie, to jest dodatkowe 10%. Mam tam link afiliacyjny chyba też do Mila Druciarnia. Jeśli akurat robicie zakupy, byłoby mi bardzo miło, jeśli go użyjecie, to jest zawsze jakaś procencik dla mnie. Wy na tym nic nie tracicie oczywiście, a ja mogę kupować więcej buczek, które później wam pokazuję. Luna już się niecierpliwi. Co jeszcze? No, cokolwiek jeszcze mam, to na pewno Wam na dole wrzucę, żebyście mieli jakieś, jak udaje mi się zdobyć jakieś kody rabatowe, to zawsze Wam na dole wrzucam. Także tyle, kochani. Tyle. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że przydało Wam się coś, co Wam pokazałam, że Wam się spodobało. Au! Nie wbijaj mi pazura w nogę. No, także ja się już będę tutaj wyłączać, bo kot wyjątkowo szuka mojej uwagi. Także dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia za tydzień. Pa!